Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Chciałem Was zaprosić na nowy, kolejny unboxing. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie kolejne wydanie Mustanga P51B, tym razem w wersji azjatyckiej i w dodatku z wyrzutniami Bazooka. Zapraszam Was na rys historyczny, a następnie na unboxing. Zanim przejdziemy do unboxingu widocznego na ekranach modelu, kilka słów o samym Mustangu. Mustangi, znane z walk nad Europą w siłach powietrznych aliantów, to przede wszystkim rasowe myśliwce, które skutecznie eskortowały naloty latających fortec na III Rzeszę i doprowadziły do ostatecznej zagłady niemiecką Luftwaffe. Niemniej ważne i ciekawe były jednak walki przeciwko Japończykom, w których Mustangi wzięły udział na terenie m.in. Chin i Birmy. Zapewne widzicie teraz na ekranie opakowanie pudełka, gdzie macie też napisane China, Birma, India. A tu pierwsze zdjęcie archiwalne Mustanga właśnie z walk w Azji. Na tak zwanym teatrze CBI, czyli China, Birma, India, sposób wykorzystania lotnictwa różnił się bardzo od europejskiego. Zamiast wielkich, strategicznych nalotów dominowały działania taktyczne polegające na wspieraniu wojsk lądowych, ich obronie przed lotnictwem nieprzyjaciela, atakowaniu celów naziemnych i rozpoznaniu. Również w takiej roli szybki i silny Mustang sprawdził się znakomicie, dzięki dużemu udźwigowi stając się skutecznym szturmowcem, a nawet bombowcem nurkującym, wyposażonym w rozmaite bomby i rakiety, zdolnym do bezpiecznego operowania bez eskorty. Tutaj widzicie na ekranie zdjęcie z nieudanego lądowania jednego właśnie z Mustangów właśnie stacjonujących w Azji. Zaprojektowany w USA na zamówienie brytyjskie samolot North American P-51 Mustang był początkowo produkowany z amerykańskim silnikiem Allison dostosowanym do niskiego pułapu. Już ta wersja okazała się sukcesem i weszła na wyposażenie nie tylko RAF-u, ale i lotnictwa USA. Samoloty te najlepiej sprawdzały się już jako rozpoznawcze i szturmowe. Na dużych wysokościach brakowało im jednak mocy. Problem rozwiązano zastosowaniem legendarnego brytyjskiego silnika Rolls-Royce Merlin, który wytwarzany na licencji przez Packarda uczynił z Mustanga najlepszy myśliwiec II wojny światowej. Masową produkcję nowej wersji Mustanga prowadzono w zakładach North American w Kalifornii pod oznaczeniem P51NA i w Teksasie jako P51NT. Czyli krótko mówiąc, Kalifornia ma oznaczenie NA, a Teksas NT. Tu kolejne zdjęcie właśnie Mustanga z azjatyckiego teatru wojny. Proszę zwrócić uwagę na nazwę własną tego Mustanga. Zapamiętajcie. Łącznie powstało 3738 samolotów w wersji B i C. Około 900 z nich pod oznaczeniem Mustang Mk3, czyli Mark III, przekazano do RAF oraz polskich sił powietrznych, jak i również RAAF, RCAF i wolnych Francuzów. Wprowadzone do służby pod koniec 1943 roku, od połowy 1944 roku były stopniowo zastępowane przez samoloty nowej wersji P-51D lub K i również miały one oznaczenia np. P-51D NA lub P-51D NT. Co nam teraz Arma, jeżeli chodzi o malowanie, zafundowała? Bo z tego co widziałem, to są 3 malowania. Teraz widzicie pierwsze z Kunmingu, Chiny 44 rok. Następnie mamy z Birmy, lato 44 roku i uwaga,
51. Grupa Myśliwska, Chiny, 1944 rok i to się chyba czyta Jenny trzecia. Czyli pilot ten najprawdopodobniej rozpoczynał swoją karierę na P-40, ewentualnie P-39, a następnie jest to jego trzeci samolot, więc Jenny otrzymała trójkę. A tutaj render Mustanga właśnie od Army, tego dokładnie, który będę prezentował. Czy widzicie model Mustanga z podwieszonymi wyrzutniami Bazooka. A teraz co? A teraz oczywiście przechodzimy do unboxingu. No i tak właśnie prezentuje się pudełko najnowszego Mustanga B od Arma Hobby. Jeszcze z starego typu osłoną kabiny. Mamy w oznaczeniach z frontu azjatyckiego, czyli mamy Chiny, Birmę, Indię. I tutaj takim ekstrasem jest nawet dodatkowa ramka z bazukami, co widzimy na załączonym artboxie, że ten Mustang to jest niezły zadymiarz, który, posłuchajcie, no tutaj nie dość, że z broni pokładowej, to jeszcze dodatkowo może rakietki posłać i się dzieje wtedy w danej bazie. Zresztą widzimy to na artboxie. Powiem wam, że chyba najładniejszy artbox od Arma Hobby. Co prawda on strasznie nisko tutaj leci, ale okej, może tak było. Nie latałem nigdy na Mustangu. Proszę bardzo, tak pudełko się prezentuje. Co mamy jeszcze tutaj napisane? Troszeczkę tak jakby zmiany jakieś były. Mamy w każdym razie, że pudełko zawiera elementy plastikowe, kalkomanie i maski. Co dalej? Co dalej? Z tyłu widzimy 3 malowania, o których już wspominałem w rysie historycznym. Takie krótkie CV tego Mustanga zaprezentowałem. I powiem wam, że mnie najbardziej właśnie z racji tego, że dorwałem pierwsze zdjęcie właśnie tego Mustanga, od razu przyszło mi do głowy, że jeżeli bym brał i robił Mustanga właśnie z bazukami, to właśnie w tym chyba malowaniu, chociaż tutaj jeszcze ten Envil by się przydał. Latał na nim jakiś badge, nie wiem, muszę poszukać dopiero, ale możliwe, że, bo tutaj Barton Rodier latał na tym zielonym. No dobrze, ja tu gadu, a walizki po peronie. Zaglądamy do pudełka. Mamy standardowo zapakowane przez Armę, nic nowego, ramkę w torebce foliowej, zaklejanej. Mamy możliwość również zaklejenia jej w drugą stronę, a nie tylko porwania. I cóż tu jest? Mamy oczywiście instrukcję w formacie standardowym dla Army. Mamy tutaj z drobnymi elementami, kabiną, zbiornikami ramkę, oszklenie oczywiście, no i główną ramkę z największymi częściami, czyli kadłub, stateczniki itd., itd. Dobrze, i tu na razie te rzeczy odłożymy. No oczywiście, jeżeli chodzi o... przepraszam, ja zaczynam od instrukcji zawsze. No i teraz zajrzymy sobie do instrukcji, a nóż, a widelec, coś nowego. Dobrze, mamy tutaj, posłuchajcie, krótki rys historyczny, takie CV tego modelu. Mamy też napisane, że jest to model z 2005 roku. Wykaz mamy zawartości pudełka, czyli kalkomanie, maski, elementy przezroczyste, no i 3 ramki elementów plastikowych. Jest oczywiście też tabela kolorów tutaj, gdzie mamy sobie wykorzystać farbę czarną matową, aluminium, interior green, tutaj będzie do amerykańskich samolotów, Synchromate, Olaf oraz oczywiście Olive Drab. I sugerowane są farby Hataka, AK, Life Color Ammo, Humbrol, Vallejo, Tamiya. Fajnie by było, gdyby dodano tutaj jeszcze Mission Models, bo troszeczkę są pomijane, ukazują się w wielu innych firmach, a tutaj nie. I są podziękowania dla pana Żana
Barbida chyba oraz Karla, dobrze, lepiej, w każdym razie dla Żana i Karla. Co widzimy dalej? No standardowo, jeżeli chodzi o instrukcję, jest ona kolorowa, ale ostrzeżenie, tu trzeba powolutku wszystko dokładnie najpierw przymierzać, dopiero sklejać, sprawdzać trzeba na pewno w tej kolejności, bo zdarza się, że po prostu są małe niezręczne sytuacje. Tutaj troszeczkę może podsunę. Kamera podciągnięta, doświetlenie włączone. I tu widzimy bardzo dużo elementów związanych z samą kabiną. Tak samo radiostacje, w zależności od wersji. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o Arma Hobby, oni nam zapodali wszystkie wersje radiostacji. Widzimy, jak malować kabinę, jak pomalować wnętrze kadłuba. Tu, gdzie mamy właśnie koło tylne. Widzimy, jak zamontować niektóre elementy. Tu mamy też kalkomanie, które nakładamy na elementy, które znajdują się na burtach. Mamy tak samo ładnie opisany kokpit, ale zapraszam Was też do zapoznania się z książką od firmy, którą Wam Stratus. Chodzi o Stratusa oczywiście, której powiedzmy prezentowałem w poprzednim odcinku. No i kolejne etapy sklejania mamy. Co dalej tutaj ciekawego mamy? Bo tu coś mi się rzuciło w oczy. Tam coś widziałem. O właśnie. Prawidłowe ułożenie części B27. Chodzi o podwozie. No i tutaj widocznie trzeba na to zwrócić uwagę, co należy zrobić, aby przykleić właśnie ten element. Następnie użyj maski do otworzenia panelu dla wersji malowania 2.3. Czyli mamy jakąś maskę, ale właśnie się zastanawiam, czy to jest taki papierek, bo nie widzę blaszek fototrawionych, czy też element plastikowy. Zaraz zobaczymy. No i tutaj już kończymy. Też w zależności od wersji wklejamy różne właśnie te odkraplacze, bo to chyba było też odkraplanie, miało być wilgoć. Następnie co mamy? Jak tutaj montujemy w ogóle te bazuki? Tu mamy już kalkomanie, o właśnie, tu mamy bazuki. I co dalej? Tak jakby mi umknęło etap montażu bazuk, wiecie co? Tak się przyglądam. Tu mamy oznaczenia takie, owakie. A jak montujemy w skrzydłach bazuki? Tam są już otwory, czy też nie? Ach, tu mamy coś takiego. W celu nawiercenia otworów pod bazuki użyj dołączonych na dodatkowej ramce szablonów. Czyli mamy takie elementy, gdzie sobie przykładamy do skrzydła przed sklejeniem i następnie nawiercamy otwory, żeby następnie przymocować uchwyty, które trzymają bazuki pod skrzydłami. No i tutaj oczywiście ponownie malowanie, rzuty ze wszystkich stron, jak pomalować. I teraz tak, co tu mamy dalej? Posłuchajcie, mamy coś takiego jak QWERTY kod. Nie ma tego na instrukcji. Pobierz plik 3D do druku akcesoriów. Licencja konsumencka, czyli pobieracie sobie plik, drukujecie i używacie. Nie odsprzedajecie. Następnie tu mamy kalkomanie maski. No taki rodzaj naklejek, tak, które nam maskują dany element w modelu, na przykład oszklenie i następnie zamalujemy, na przykład żeby oszklenie nie zamalować, tak. Co jest dalej? No niestety już od jakiegoś czasu Arma nie funduje nam elementów fototrawionych i pasy mamy oczywiście w kalkomanii. No i tutaj mamy sporo mamy tych kalkomanii, mamy 3 malowania, ale jest dużo naklejek.
Ciemny ten żółty kolor jest mocno, powiem Wam, tak samo jak i czerwony, no możliwe, że takie były. No i znaki oczywiście techniczne, eksploatacyjne, jest tego masa, powiem Wam. W każdym razie kalkomanie, z tego co widzę, są wydrukowane dla army przez Techmod. No a teraz ramki. Nietypowo zacznę od ramki przezroczystej. Ta zawsze była na końcu, pomijana, a dzisiaj wynagrodzę je to. Jeżeli chodzi o oszklenie w armii Hobby, to tutaj mamy tak naprawdę całe oszklenie, łącznie z oszkleniem Malcolma. Do wszystkich modeli P51, P51B, C do D po prostu. No, D nie wchodzi w rachubę, tak? Mamy też tak, możliwość odsuwanych głównie w brytyjskich samolotach, bo to jest brytyjska osłona kabiny, która była odsuwana do tyłu. Możemy zrobić tak samo, tutaj mamy tę kabinę zamkniętą, jeżeli chodzi o tą standardową, ale mamy możliwość również wykonania otwartej kabiny. I to jest bardzo fajna rzecz. No i tu mamy oczywiście oszklenie, które jest na kadłubie za kabiną pilota. No i jeszcze kilka detali tutaj znajdziemy. Fajnym rozwiązaniem jest to, że wiatrochron, czyli ten część kabiny pilota szklany, jest razem z częścią kadłuba, ponieważ wyklucza to powstawanie jakichkolwiek szpar i problemów przy malowaniu. Myślę, że to już wiele firm stosuje i powiem Wam, że naprawdę fajnie to się prezentuje. I największa ramka z elementami. Posłuchajcie, z racji tego, że już ten model pokazywałem wielokrotnie w różnych innych, przy okazji innych wersji tego Mustanga, tu zobaczymy tak szybciutko. Widzimy, że mamy dwa zakończenia usterzenia pionowego. Tak jak będzie to tak samo wyglądało przy modelach P51D. Tam chyba są nawet 4 w sumie różne właśnie te końcówki tutaj statecznika pionowego. No i proszę bardzo, zmatowione powierzchnie plastikowe, nie widać, przynajmniej ja tutaj nie widzę żadnych nadlewek. Tu właśnie przed sklejeniem przymocowujemy te elementy, właśnie te wzorniki do otworów. Tu troszeczkę, ale to jest nic. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o detal na Mustangach, to jest on naprawdę rewelacyjny. No widzę drugą delikatną taką nadlewkę. Na tych małych takich drobnicach tu się pojawiają. Następnie tak, tu mamy uchwyty pod bomby, które możemy przyczepić właśnie pod skrzydła. Elementy kabiny, jak i również podstawy pod radiostację. Bardzo fajnie wszystko wykonane jest. Tutaj mamy znowu taką ramkę właśnie z odpowiednim śmigłem, zbiornikami paliwa krótkiego i dalekiego zasięgu. Mamy też koła pokazane, tylne koło, fotelik, oczywiście po ściągnięciu QWERTY kodu, tam będziemy mieli dużo lepszej jakości w żywicy wydrukowane. Dwa rodzaje rur wydechowych, klapy, elementy do wnętrza kabiny, tu mamy golenie podwozia, tutaj mamy właśnie bombki i tu mamy te różne zaślepki do kadłuba w zależności od wersji. Od prawej strony widzicie gładkie, później są z takimi większymi otworami, jak i również powiedzmy takimi osłonami pod skosem i z samymi drobnymi dziurkami. No i to jest teraz ramka, która największe zamieszanie robi w tym modelu. To jest ramka właśnie z bazukami. Ramka, no po prostu się nazywa bazuka 1.72 P51 BCDK. Posłuchajcie, to jest ramka, która będzie jeszcze raz na pewno przy Mustangach wersji B, C. Mamy front azjatycki, te same bazuki były używane również w Europie.
więc tutaj nie ma co się dziwić. Tą ramkę jeszcze wielokrotnie będziemy widzieć, ale widzę, że tutaj powiem Wam, jeżeli chodzi o, widzę takie skurcze, są na, jest inny materiał w ogóle, widzę inny plastik, zapewne też to widzicie. I w każdym razie tak, to są wzorniki, które przykładamy właśnie do skrzydeł. Tu mamy jeszcze elementy mocowania zapewne tutaj do tych bazów, bo mamy w sumie, zaraz tu mamy, jak to pokazane jest. Dobrze, mamy jedną główną tą bazukę i dwie doczepiane, w ten sposób jakoś to leci. No trzeba zobaczyć. W każdym razie tak, proszę bardzo, tu jest wzornik, zaślepki do bazuk, same bazuki z uchwytami, no i drugie zaślepki. I tu już widzimy, że mamy B, C, D i K. Będziemy mieli wszystkie modele, oby tego za dużo nie było naraz, tak? Żeby nie było później znowu tylko i wyłącznie, powiedzmy, tak jak jest Birma, teraz będzie Europa i kolejne wydanie, kolejny numer katalogowy, gdzie będą również na przykład Afryka, Europa na wpół dzika, i będzie również właśnie z bazukami Mustang, bo trochę się to zaczyna przejadać, przynajmniej ja jako sklejacz powiem Wam, jakbym zobaczył kolejny ten sam model, tylko z bazukami, to bym tak trochę... Powinna być wersja, po prostu możliwość wykonania jednego z Mustangów właśnie z bazukami. No ale cóż, taka jest polityka firmy. Nie mam zamiaru tutaj nic mówić na ten temat. W każdym razie, moi mili, to już koniec. Tak wyglądał unboxing właśnie nowego Mustanga, czy nowego, kolejnej wersji Mustanga. Model oczywiście ukrywa się pod numerem 775. Dziękuję Wam za uwagę i jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję.